Cześć, witajcie. Dzisiaj CITEK 10 z bardzo ciekawym uszkodzeniem. Świeci się dioda 5, nic nie reaguje. Pobiera 2-3 W. Także ciekawa opcja. Jeszcze nie był grzebany. Tutaj jest jeszcze ta, jakby to powiedzieć, plomba. Także fajnie. Zmierzymy sobie napięcie, czy cokolwiek w ogóle wychodzi z niego tutaj na wyjście. No i będziemy diagnozować. Zobaczymy, czy nie jest spalony mikrokontroler. No, napięcie na wyjściu 0,00, także nic tu się nie dzieje. A zobaczcie, po dłuższym czasie zaczyna migać. CITEKi tak mają, że jak się nie podłączy akumulatora, to po prostu ta dioda miga, że jest włączony i czeka, ale czemu ta miga? Coś chyba jest zwarte. Partnerem kanału jest PCBWay. Przypominam Wam o akcji Projekty z Widzami, gdzie raz w miesiącu możemy skorzystać z usług PCBWay na kwotę $100, łącznie z wysyłką, na druk 3D, usługi CNC czy produkcję PCB. Dodatkowo Wasze projekty możecie udostępnić dla innych w zakładce Shared Projects i zarabiać na prowizji, gdy tylko ktoś zamówi wykonanie Waszego projektu za pośrednictwem PCBWay. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra. Jesteśmy pod mikroskopem. Tu mam CITEKa już rozebranego. To jest przycisk. I teraz tak. Przycisk nie reagował na wciśnięcia. Po dwóch stronach przycisku, ja może zdejmę z niego ten grzybek. Po dwóch stronach przycisku mamy 003, tak powinno być, bo to jest jeden tor. Pod skos mamy tam 1,35, czyli nam coś tam się zamyka gdzieś tam przed obwód, jest 003. Trzymając pod skos i naciskając, to jest w ogóle pod ten skos jest 0,6, a pod ten skos jest 1,35. Naciskam, nic się nie zmienia, czyli przycisk w ogóle nie reaguje. I trybem diody, czyli przycisk się zepsuł w CITEKu 10, co jest niespotykane. I tu mamy diody, nie? Te odpowiadające za stan. Tu może widzicie, ona się zapala, jak ja ją testuję. Ta też. Ta też. Ta dioda też. Kolejna. Ta dioda też się zapala tutaj. Natomiast ta dioda, nie wiem czemu, mamy 1,6 w tą stronę. W drugą stronę też jest 1,6, więc ja bym podejrzewał, że może ta dioda jest spalona, coś nie halo. A te diody są przełączane, multiplekserowane. I tu też jest dioda, zobaczcie, na tej diodzie jest 0,3 w ogóle. Więc tu się coś diody popaliły jakby. Ja bym jeszcze znalazł zasilanie 5 V. Zasilił go z zasilacza laboratoryjnego i zobaczył, czy na przykład działa przełączanie trybów. Przełączanie trybów zasilania. Gdzie on tutaj jest? Tutaj widzicie, 78L05. Ten stabilizatorek nam produkuje, chyba tutaj są jego nóżki. On nam produkuje 5 V, także pod masę i 5 V się zasilimy. Tutaj pensetą sobie będziemy symulować naciskanie przełącznika i zobaczymy, czy będą diody się zmieniały, bo jak będą się diody zmieniały, to znaczy, że po prostu te diody są spalone, nam ciągną jakąś tą linię, coś nam przywiera. Może też w termowizji potem, bo zaczniemy sobie szukać po prostu, czy tam coś się jeszcze tutaj grzeje. Tu w ogóle zobaczcie, że jest jakimś drucikiem coś naprawiane, to fabrycznie, bo ja jestem pierwszą osobą, która tutaj otwierała tego CITEKa. Także ciekawa wersja, tutaj też coś jest modzone, że tak powiem, drucikami. Także fabryczny drutowany CITEK. Tu jest bezpiecznik 30A, on jest sprawny. Tu Wam pokażę. 003, tak ma być. Tutaj mamy MOSFETy wyjściowe. 0,05 wstecznie, to jest dioda pasożytnicza, w tą nie przewodzi. Na bramkę 1,45 jest spoko. Tu nie przewodzi, w tą stronę będzie dioda pasożytnicza, 0,5 V jest. Także one nie są spalone raczej. Bardzo ciekawy, dziwny przypadek. Ale dobra, nie przedłużam tego, kombinujemy dalej. Jeszcze tutaj sprawdzę tego MOSFETA. Tu mamy główny MOSFET,
te 3 piny. To jest główny MOSFET prostujący, on działa zamiast diody, to jest taki mostek synchroniczny prostownik. No wygląda dobrze, zwarć nie ma. No, także dajcie mi chwilę, widzimy się za jakiś czas. No dobra, słuchajcie, zasiliłem go sobie z Ridena 5V, tam ustawiłem bardzo mały prąd. No i świecą się tutaj te diody, mam nadzieję, że to widać. Teraz sobie będę brał pensetkę. Będziemy symulować działanie włącznika. O, widzicie? Działa przełączanie. Tutaj latają diody, a tutaj nam się zmienia stan jakby. Tylko czemu ta dioda się ciągle świeci? Ta jedna. Te nigdy nie migają, ta i ta. Także je trzeba sprawdzić, wymienić, nie wiem. Zaraz pokombinuję. No nic, dobra, widzimy się za chwilę. Wniosek jest taki, że po prostu procek działa, reaguje, także jest dobrze. Pamiętacie, jak ostatnio próbowaliśmy ratować przełącznik w jakimś tam CITEK-u też, 5 chyba. Sam alkoholek dałem, pokręciłem trochę ręcznie. Teraz tak zrobiłem tymi szczypczykami. No to miało 300 ohmów, czasem stykał, czasem nie stykał. Ale dałem tak spray do czyszczenia styków, taki kontakt spray i autorski patent przed chwilą wymyśliłem, że zamiast tym kręcić w taki sposób, żeby to łapać jakimś tym i wiecie, obracać, to bierzemy wkrętareczkę, naciskamy, tak żeby cały ten plastik w środku zaczął jeździć, żeby on tam się wytarł, nie? I dałem tak, do czyszczenia styków, a potem dałem, i to już pomogło, było 1 ohm na naciśnięciu, i dałem też spray do potencjometru, żeby go zakonserwować, taki tłusty, no i zaraz wam pokażę efekty. No, zobaczcie. I mamy ładny 0,05 ohma, czyli bardzo ładnie się naprawił. Na czas diagnozy na pewno teraz mi starczy, potem go najwyżej dorobimy. Także fajnie, fajnie. No i zobaczcie, jak to pięknie działa. O, teraz będzie widać diody wszystkie. Gdzie? Fajnie. Trzeba sobie w życiu radzić, nie? Dobra, to jeszcze w termowizji. Zobaczcie. Tu wam pokażę po prostu to miejsce. Jak się czasem w termowizji połapać. Coś nam się grzeje, nie? I teraz jak nie wiemy co, to bierzemy sobie coś bezpiecznego. Tu akurat biorę coś metalowego. I dotykam punktu. I wam pokażę w kamerze, że dotykam po prostu tej diody. I to widać tu nawet, jak grzeje się właśnie ta zwarta dioda na 0 i ścieżka się do kolejnej diody grzeje. Także no, jak usuniemy tą diodę, to może ta druga, co nie działa, zacznie świecić, bo może ona ją zwiera jakoś, wiecie. Może są tak połączone, nie? Także mamy tu zwarcie. No, procek pracuje, ale w normalnej temperaturze się tutaj delikatnie coś grzeje. Reszty rzeczy tutaj nie widzę jakichś tam złych. No, także można się termowizją posiłkować fajnie. Można. No, także taka wstawka termowizyjna. Dobra, teraz wypadało się temu przyjrzeć bardziej z bliska, dokładniej. Jak te diody są zamontowane, w którą stronę. I czasami dioda ma niebieski pasek, czasami ma wycięcie. O, czasami jak tutaj widzicie, ta jest dioda zielona. Ona była chyba innego koloru, tak kojarzę. A może ta jest zielona? I po niej widać tutaj taki zielony mały znacznik. Te diody są jakieś inne, mają, ale widać po budowie wewnętrznej, że tu jest pasek, tu jest takie podwójne jakby i tu jest pasek. No więc po prostu niech to będzie dla nas jakiś tam wyznacznik. Ja chyba kojarzę, że w CITEK-ach te diody. Czekajcie. Jeszcze w kadrze muszę multimetr zmieścić.
Dobra. Te dwie ostatnie diody, one chyba były... To mnie świeci. Co mi nagle diody nie świecą? Przecież świeciły. Coś się może dopaliło? Może mam tu za mocne światło? Dobra, jeszcze raz włączamy. No i to jest dioda zielona. Ta się nie świeci. A te wszystkie to są pomarańczowe chyba diody. Jak to na Citeku wygląda? No, gdzieś tu mój drugi. Tak, to są te dwie ostatnie to są diody zielone, więc tu muszę diodę zieloną wstawić. Dobra, ja ją wywalę i wrócę do Was za chwilę, jak już to zrobię. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie. Dobra, rozkminiłem, czemu nie chciały się te diody świecić. Jak mam zasilacz podłączony, to impedancja zasilacza musiała mi obciążać. Jak wypnę tylko masę z zasilacza, no to nagle już te diody mi tutaj działają. Usunąłem tą jedną diodę i pokażę Wam pod mikroskopem, jak to wszystko wygląda, jak to działa, jak one świecą, w jaki sposób. Dobrze. No i teraz tutaj, gdzie była ta dioda, już jej nie ma. Mamy 1,9, więc fajnie. Nie wiem, czy to widać, tu się delikatnie świeci dioda na zielono. Czyli tu musimy mieć anodę, tutaj katodę, tak samo jak tutaj. Ta dioda się świeci, 1,8. Ta dioda, która się nie świeciła, zaczęła, bo jest 1,8. Czyli tamta po prostu na nią przywierała, tak jak podejrzewałem. No i wszystkie pozostałe diody tutaj, nie widzicie? Wszystkie pozostałe diody też mi tutaj migają na 1,8. Czyli wszystkie są pomarańczowe, a dwie ostatnie były zielone. No to może w sumie sobie też jeszcze włączymy nasze zasilanie 5V. I zobaczymy. Tak. Jakby to Wam pokazać. Mam teraz ostatni tryb zasilacza i świeci się ostatnia dioda, a przy wszystkich innych trybach nic nam się tutaj nie świeci. Czyli po prostu tutaj dioda przywierała. No i może to wyjdzie, że to będzie tylko tyle. Chciałbym, żeby to było tylko tyle, no ale zobaczymy. Dobra, szukam takiej diody zielonej. No i widzimy się za moment. Miałem takie diody akurat 0603 SMD, 2V, 20 mA, 55 mCandeli. Bardzo, na czym bardzo mocne? No mocne, mocniejsze. Tutaj pewnie byłyby słabsze, jakieś nie wiem, 20, może 15, może 10. No ale takie miałem, zastosowałem. Teraz tak, jak naciskam ten przycisk, to nam się zmieniają tryby i dopiero się przedostatnia dioda świeci. Ta ostatnia, ona się świeci tylko wyłącznie przy długim ładowaniu, bo jak jest długie ładowanie, to tam się zapala 7, akumułator, że jest pełny. A jak on tak postoi z tydzień, to dopiero się zapala tryb 8 i takie piki podtrzymujące, więc to bardzo rzadko, bardzo ciężko, żeby to... No ta dioda w ogóle zaczęła się świecić, także ona kiedyś tam się może zaświeci. No i co, podłączamy go do 230 i zobaczymy w takim razie, czy on po prostu startuje w tryb zasilacza, czy daje nam 14 coś, czy daje prąd, czy coś się spali. Bo może on po prostu jest sprawny, tylko padł przełącznik i padło to. Pierwszy raz w ogóle w życiu trafił mi się Citek z przełącznikiem padniętym, model 1046, tutaj mamy napisane. Zobaczymy sobie rewizję płyty potem. No i trzeba będzie uważać na te przełączniki w tych ładowarkach. On w ogóle jakiś taki drutowany jest. To jest ciekawy temat. No, nie w tą stronę odwróciłem płytkę. Tu mamy numer naklejkowy. Jezu, jakoś nie chce mi się wyostrzyć. Okej.
Tu mamy numer PCB. Jakoś coś mam z fokusem. Chyba muszę obiektywy wyczyścić. Dobra, słuchajcie, okulary ochronne jak zawsze. On jest otwarty, bo ciężko mi go złożyć, bo nie chce mi wyjść ta tutaj przelotka. No ale cóż, robimy tak, będzie light or fire. Jeśli będzie zwarcie, to zapali nam się halogen 400 W, a tak naprawdę przy realnym poborze 100 W już zaczyna się żarzyć i świecić. On jest w szeregu z fazą na zasilaniu. Ma działać jak bezpiecznik. No dobra, 3, 2, 1. No... 2 W. Jesteśmy w trybie zasilania, więc powinniśmy mieć napięcie na wyjściu, chyba. Będzie tego, czy nie będzie tego? Jest tego. 13,6. No dobra, ja mam pod stołem przyszykowany akumulator. Włączyłem teraz tryb recount. I jak podłączę tutaj akumulator pod stołem, to powinno to ruszyć, jeśli chodzi o moc. Patrzycie na watomierz. Ja oczywiście okulary ochronne. I 3, 2, 1. Ruszyło. Dwie diody się świecą. 120 W. Halogen się zaczyna delikatnie żarzyć. 100 W minimalnie się żarzy, więc ładowarka sprawna, idzie na testy. Naładuje się akumulator i zobaczymy, czy ona to przeżyje. Mam nadzieję, że tak. Także taka nietypowa naprawa. Powiem wam, pierwszy taki przypadek. Ciekawy. Ale się cieszę. Coś nowego. Zawsze jakiś nowy przypadek. Powiem wam, ostatnio też robiłem jakiegoś CITEC 5. Chyba 5. Tam też diody jakoś często padają. Diody LED. Gdzie to naprawdę mi się to rzadko zdarza. Tylko w CITECach mi się to zdarzyło. No także nic. Zapraszam was na grupę rzeźbiarnia, gdzie możecie pytać, pisać swoje przemyślenia. No, dzielić się wiedzą. Możecie też napisać w komentarzach, czy mieliście właśnie takie przypadki ze spalonymi diodami LED. Dla mnie to niezbyt częste, no ale jak widać zdarza się. Także co? Widzimy się w komentarzach na rzeźbiarni, no i oczywiście w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Może śmiać z ostro z kratami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.